Zostałem zmuszony do nagrywania w krzaczorach. Mam nadzieję, że cokolwiek słyszycie, bo mikrofon jest dość czuły, a morze za mną dosłownie szaleje. Mamy do czynienia z najsilniejszym sztormem w tym sezonie. Dzisiaj recenzja plecaka Helikon Matylda. Testuję ten plecak już od roku, także mogę powiedzieć co nieco na jego temat, wyszczególnić zalety, jak i wady tego rozwiązania, jeżeli chodzi o wycieczki dwudniowe, a także dłuższe. Co ciekawe, ten plecak to tylko oficjalnie 55 litrów, tak więc wydawałoby się, że jest to plecak za mały na przygotowanie noclegów w lesie, na zabranie naszego łóżka, żarcia itd. Tymczasem tego właśnie plecaka używałem przez rok za każdym razem, kiedy wybierałem się na szkolenie survivalowe, które prowadzę. No i zawsze pakowałem się właśnie do tego plecaka. Nieważne, czy nocowałem z hamakiem, czy nocowaliśmy podczas szkolenia na glebie, zawsze udawało mi się moje łóżko zapakować do tego plecaka, jak i całe potrzebne mi oporządzenie. Jak podaje Paweł Supernat z Survival Tech, który zaprojektował ten plecak, jest on wykonany niejako na wzór systemu Alice, plecaka z systemu Alice, czyli tego używanego przez wojska amerykańskie w latach 70. i później mniej więcej do lat 2000. Oczywiście on przypomina ten plecak tylko wizualnie, głównie za sprawą kształtu, jak i tych tutaj zasobników, które niestety nie są troczone, co jest moim zdaniem minusem. Fajnie, gdyby te zasobniki tutaj były troczone do plecaka, dzięki czemu, jeżeli wybieramy się na krótszą wyprawę, moglibyśmy je odpiąć, zyskać mniejszy, lżejszy plecak, bardziej opływowy. To byłoby świetne rozwiązanie. Niestety te kieszenie są tutaj przyszyte na stałe. No ale są one też bardzo funkcjonalne, dlatego że możemy naprawdę dobrze posegregować sobie cały ekwipunek, tak żeby wiedzieć, gdzie co mamy. Nie musimy wszystkiego wrzucać do jednego wielkiego wora. I tak na przykład ja tutaj w jednej z tych kieszeni przenoszę całą taką survivalowo-bushcraftową drobnicę. Tutaj mam tylko przykładowe przedmioty z mojego zestawu, takie jak na przykład krzesiwo, latarka Armytech, Wizard, kompas. Oczywiście zmieści się tutaj dużo więcej tego typu drobnicy. To zawsze ląduje w tej kieszeni. W tej kieszeni po środku mam zawsze albo bidon, albo termos z ciepłym napojem. I to jest fajne, że właśnie taki termos, to jest właśnie jeden z minusów, które zauważyłem. Te sznurki lubią się rozwiązywać. Widzicie, tu jest fabrycznie taki węzełek zawiązany na końcu, tuż za tym stoperem. Natomiast ta linka jest dość śliska i ile razy zawiążę węzeł na końcu, tyle razy on się później rozwiązuje i można, otwierając taką kieszeń, przez przypadek za mocno pociągnąć, dzieje się coś takiego, popatrzcie. Za mocno i być może to mi wyleci z ręki, zgubię ten stoper, zostaję z samymi sznurkami. Tak więc no nie jest to jakiś wielki minus, wygląda to bardziej jakbym się czepiał, jednak warto zaznaczyć, że coś takiego może się zdarzyć, trzeba na to uważać. Wracamy do mojego kubka termicznego, który się tutaj z łatwością mieści, nawet więcej miejsca jeszcze zostaje. No i jeżeli mamy tutaj już bidon czy też kubek, kiedy ta kieszeń jest wypchana, to świetnie sprawdza się jako kieszeń przelotowa. To znaczy tu jest druga kieszeń obok, kieszeń właśnie przelotowa, w której przenoszę zazwyczaj nóż, w tym wypadku Ka-Bar Legend, ale tutaj ważna uwaga, ta kieszeń powinna być wypełniona po to, żeby ten nóż nam nie przeleciał tędy. Bo często, przyznam wam się, bałem się, że ten nóż mi tutaj przeleci, bo popatrzcie, jeżeli naciągnę tę kieszeń, to rzeczywiście jestem w stanie go przepchnąć, ten nóż dołem. Nie chciałbym tego noża w ten sposób stracić, dlatego staram się zawsze tę kieszeń wypchać i wtedy jest naprawdę stabilnie. Niemniej jednak uważam, no tu są te 3 kieszenie przelotowe przy tych zasobnikach. Uważam, że dobrym rozwiązaniem byłoby zaszycie jednej z tych kieszeni, na przykład środkowej właśnie od spodu, dzięki czemu mógłbym nóż tutaj umieścić i nie bać się, że on mi przeleci. Ale dlaczego one są przelotowe? Bo na przykład mogę tutaj umieścić też siekierę, ona jest dłuższa, rękojeść jest dłuższa, no i ona rzeczywiście będzie tutaj na wylot wystawać, wtedy
wtedy jak najbardziej takie rozwiązanie. Natomiast co do noża, fajnie gdyby to było zaszyte od spodu. Największy moim zdaniem plus tego plecaka to wygoda użytkowania, noszenia. Dlatego, że plecy są bardzo sztywne, jednocześnie odpowiednio wyprofilowane, dzięki czemu plecy się nie pocą. Tutaj mamy miękkie gąbki, strzelki szerokie, w pełni regulowane. Mamy tutaj również pasek piersiowy i szeroki pas biodrowy, który sprawia, że ciężar plecaka opada nam na biodra, nie ciągnie ten plecak nas za ramiona. Tak więc wszystko, co powinno być w wygodnym plecaku, znajduje się właśnie w Matyldzie. Tak więc tutaj nie mogę się do niczego przyczepić, dlatego że głównie ten plecak zabierałem ze sobą właśnie dlatego, że jest on niezwykle wygodny. Tutaj znajduje się płyta, która jest usztywnieniem, której teraz nie będę wyciągał, ale na przebitkach zobaczycie, jak wygląda i do czego może służyć. Wykorzystaliśmy ją podczas jednego z prowadzonych przeze mnie szkoleń survivalowych. Świetnie nadała się do tego, żeby okopać cały obóz w zimie. Wytrzymały solidny uchwyt, dzięki czemu możemy przenieść plecak łatwo z miejsca na miejsce. Tutaj kieszeń szczytowa, którą najczęściej używam do przenoszenia jakiegoś podręcznego prowiantu, czy też batonów, czy też jakichś przekąsek, albo po prostu do przenoszenia takich środków czystości, czy też przede wszystkim staram się tutaj zawsze umieścić apteczkę pierwszej pomocy. Szybki ruch polegający na odpięciu tej kieszeni i wyciągnięciu apteczki mogę już udzielić komuś pierwszej pomocy. Natomiast jeżeli ta apteczka byłaby gdzieś w głębi plecaka, no to trochę czasu by mi zajęło po pierwsze na rozbrojenie go, na otworzenie w ten sposób całej klapy, tutaj jako wypełnienie mata samopompująca. No i jeszcze patrzcie, co musimy zrobić. Rozwinąć to, ten stoper odciągnąć. No i teraz dostajemy się do komory głównej i grzebiemy za apteczką. Nie, apteczka powinna być zawsze jak najłatwiej dostępna. To samo tyczy się takich przekąsek, bo nie będziemy przecież w trakcie marszu zatrzymywać się i grzebać za czymś do zjedzenia w plecaku. Dlatego właśnie ta kieszeń tutaj szczytowa. No i tak, jak widzieliście, żeby wypełnić ten plecak, żeby pokazać wam jego wymiary, zabrałem dodatkowo matę samopompującą, ale ona nie jest mi potrzebna, dlatego że dzisiaj chcę wam pokazać ten plecak w oparciu o ekwipunek do spania w hamaku. I ten ekwipunek, o dziwo, mieści się tutaj. Tak więc zostaje jeszcze bardzo dużo miejsca w komorze głównej. To mogę jeszcze skompresować, ugnieść, ale popatrzcie, po wysunięciu tego kaptura tutaj, tego komina, patrzcie, ile jeszcze mamy miejsca w samej komorze głównej, a jeszcze jest przecież sporo miejsca w pozostałych kieszeniach. Chciałbym, żebyście to dobrze zobaczyli, nie wiem, czy widzicie, w każdym razie jest tutaj jeszcze sporo miejsca, po łokieć tak naprawdę. Tak więc spokojnie jeszcze tutaj wejdzie kuchenka, jakiś prowiant, wszystko, co jest nam potrzebne, a mam tutaj naprawdę bogaty zestaw, bo hamaczek, Swagman Roll od Helicona, który może mi posłużyć jako podpinka do tego hamaka, bo w końcu mamy zimę, tak więc podpinka się przyda. A jeżeli chcecie, żebym zrobił odcinek o różnych zastosowaniach Swagman Rolla, jak widzicie, jest tego trochę chociażby tutaj na tym pokrowcu. Jeżeli interesuje was przyjrzenie się temu ustrojstwu, no to dajcie znać w komentarzach, taki odcinek powstanie, jeżeli będzie zainteresowanie. Oprócz Swagman Rolla w roli podpinki mam tutaj również tarp Helicona, super tarp z całym oporządzeniem, z dodatkowymi śledziami tutaj. Tak więc naprawdę sporo, no i zimowy śpiwór, który swoje zajmuje. Jest całkiem obszerny, a już skompresowany. Tak więc jak widzicie, sporo gratów się mieści, a mimo to zostaje miejsce, a jest to przecież plecak tylko 55 litrów. Tak więc po pierwsze plecak zgrabny, nie przesadnie rozrośnięty w pionie, ani też wszerz, a jednocześnie pojemny. Jak już wspomniałem, używałem tego plecaka przez ponad rok, głównie na wypady związane ze szkoleniami survivalowymi, które prowadzę. No i będę go używał chyba przez nadchodzący rok również, dlatego że jest po pierwsze bardzo wygodny, po drugie łatwo w nim posegregować cały ekwipunek, jest pojemny, nie jest też przesadnie rozrośnięty ani w pionie, ani wszerz, nie ciąży, bardzo wygodny jest system nośny tutaj, dlatego że nic nie ciąży, nic nie ciągnie za ramiona.
Bardzo dobry plecak, ale oczywiście ma kilka pomniejszych minusów. Po pierwsze, te tutaj sznureczki, w zasadzie wszystkie są na bazie tej śliskiej linki, która się rozwiązuje. Te węzły na końcu się rozwiązują. Niewielki minus, co prawda. Drugi minus, moim zdaniem, no przynajmniej jedna z tych kieszeni mogłaby być zaszyta tutaj, dlatego że no, ryzykujemy tym, że nóż nam przeleci na drugą stronę, jeżeli plecak cały nie jest wypchany. Widzicie? Kiedy był wypchany plecak, tutaj w środku i ta kieszeń była wypchana, to nóż na sztywno tutaj siedział w kieszeni przelotowej. W momencie, kiedy wyciągnąłem cały ekwipunek, nóż z łatwością przez tę kieszeń przeleciał. Jeżeli chociaż jedna kieszeń byłaby zaszyta od spodu, to byłoby to rzeczywiście świetne miejsce na nóż i nie bałbym się o to, że mojego Kabara Legend, który to swoje kosztuje, dostałem go w prezencie od żony, nie bałbym się, że wypadnie mi po prostu z tego plecaka. Tak więc to jest kolejny minus drugi. No i trzeci minus, niestety ten plecak nie posiada załączonego worka wodoszczelnego, dzięki czemu no, ten plecak jest po prostu podatny na działanie deszczu, wilgoci, może przemakać. Natomiast nigdy jakoś mi szczególnie nie przemógł, no po prostu nie wystawiałem go za bardzo na działanie deszczu, nie zdarzyło się to. Zazwyczaj deszcz jak się już rozpadał, to jak już obóz był rozbity, więc ten plecak lądował po prostu pod tarpem. Natomiast może on przemakać i warto wyposażyć się w dodatkowy taki worek na plecak. Jeżeli interesuje Was temat takich worków wodoszczelnych do plecaków, również dajcie znać w komentarzach, taki odcinek również się pokaże, w którym będę te worki sprawdzał, jaki worek, jaki rozmiar do jakiego plecaka i tak dalej, wodoszczelność sobie ich sprawdzimy. Natomiast tutaj, tak jak widzimy, te minusy, wodoszczelność, której w zasadzie brak, te śliskie sznureczki, które się rozwiązują, no i niestety brak tego szycia tutaj w jednej z kieszeni przelotowych, przydałoby się to moim zdaniem, no i brak możliwości odpięcia tych kieszeni, to jest moim zdaniem największy minus tego plecaka. Gdyby można je było odpiąć, mielibyśmy fajny, opływowych kształtów plecak na krótsze wypady. Niestety te kieszenie są tutaj na stałe, te zasobniki. Oczywiście tutaj też jest system MOL, możemy tutaj troczyć dodatkowe jeszcze zasobniki, jeżeli komuś mało miejsca, natomiast uważam, że jest to zupełnie niepotrzebne. Ten plecak jest naprawdę bardzo pojemny. Jeżeli chodzi o wytrzymałość, no to mamy tutaj kordurę od spodu, tak więc jest odporny na przetarcia, kiedy kładziemy go na twardych powierzchniach, chociażby na skałach, jeżeli nim szuramy, on jest odporny, nigdzie mi się nie przetarł, nie przedziurawił. Natomiast tutaj mamy już nylon i to jest fajne rozwiązanie, że kordury nie ma wszędzie, dlatego że kordura jest ciężka. Dzięki temu, że tutaj jest nylon, ten plecak jest trochę lżejszy. Natomiast w miejscach, w których rzeczywiście jest narażony na przetarcia, ta kordura się znajduje. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o plecak Helikon Matylda. Jeżeli interesują Was recenzje innego rodzaju sprzętu, którego używałem, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli interesuje Was ten temat pokrowców, a może temat, oczywiście jeszcze mówiliśmy, o właśnie, Swagman Rolla, bardzo ciekawy sprzęt, dajcie znać w komentarzach, a tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.